Żyjemy życiem innych ludzi, a nie swoim. Bo to jest takie trochę z poziomu pożądania, nie? Wszystkie zmiany, które na Ziemi zachodzą, wszystko przyspiesza. A zrozumiałaś to? Nie, gdzie ja byłam, w innej sali. Mam dzieci, ale nawet nie wiem, czy ja to chciałam te dzieci. Ja nie wiem, dlatego ja pytam lekarza. Ja nie wiem, dlatego ja słucham wiadomości. Bo to są mądrzejsi ludzie ode mnie, oni się znają. Nie starać się to i za wszelką cenę zmieniać innych, ani pomagać innym, jeżeli oni tego sami nie chcą, jeżeli oni sami pierwsi nie wyciągną ręki. Nas nauczyli w szkole, że 2 + 2 równa się 4, a wychodząc poza rozum mamy 2 + 2 równa się 1224. Dokładnie. My się wkurzamy, że jest korek, że kurczę, że nie spóźnimy się. Ja na przykład doceniam, mówię, kurczę, dobrze, bo to w takim razie ja nie mam być w tym miejscu o tej godzinie, bo wtedy może by się wydarzyło coś niekoniecznie takiego, za co byłbym wdzięczny. Większość tych rzeczy jest nam narzucana przez społeczeństwo, że my coś musimy. My często teraz w ostatnim czasie powtarzamy, że wszystko przyspiesza. Ten czas przyspiesza, że te wszystkie zmiany, które na Ziemi zachodzą, te nasze manifestacje, wszystko to, co myślimy, to zaraz to mamy. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to się dzieje po prostu momentalnie. Nie potrzebujemy teraz już dni, miesięcy, lat, żeby te nasze manifestacje stały się rzeczywistością, tylko to się dzieje czasami po prostu instant. Więc warto to wykorzystać i mieć tego też świadomość i zacząć wybierać wreszcie to, co się chce, a nie tego, czego się nie chce i skupiać się na tym, co się chce, a nie na tym, czego się nie chce. Manifestacje dzieją się bardzo szybko, to widzicie, będziecie widzieć je najczęściej w tym, czego nie chcecie. Dlaczego? No bo jak się czegoś wystraszycie, stwierdzicie, że to coś, znaczy poczujecie wewnętrznie, że na coś nie zasługujecie, albo że nie może się zdarzyć w waszym życiu, to od razu nadajecie temu ładunek i to od razu musi się pojawić. Z rzeczami, których pragniemy, to takie powiedzmy dobre, tak? jak to każdy na nie patrzy i takie określa, może być troszeczkę trudniej, ale nawet jeżeli chcecie przyciągnąć do swojego życia, nie wiem, jakieś bogactwo, zdrowie, partnera albo konkretną sytuację, to te rzeczy nie muszą się pojawić w waszym życiu, bo być może to nie jest wam potrzebne. To jest jedna rzecz. Po drugie, i tutaj jest bardzo ważna praca ze sobą i zrozumienie siebie, zrozumienie własnych potrzeb, mechanizmu własnego działania i tego jakby nauczenie się rozumienia swojego ciała i swoich emocji, bo im bardziej ty to rozumiesz, tym bardziej widzisz, co jest ci potrzebne tak naprawdę, co nie jest jakby wytworzonym sztucznym tworem przez media, a to jest wszędzie, nawet jak nie oglądasz telewizji, to i tak masz Facebooka, tutaj dzisiaj jesteś, korzystasz z telefonu i wychodzisz na ulicę, słyszysz coś od ludzi i oni są programowani właśnie przez różne środki masowego przekazu. Tak samo ty jesteś, nawet jeżeli ten telewizor jest wyłączony. Oczywiście tego jest mniej, ale dalej jest. Więc warto tutaj nauczyć się jakby rozumieć, co jest moją prawdziwą naturą, a co jest tylko, że tak powiem, mi włożone jako taki chip, który się odzywa. Chcę samochód, chcę samochód, chcę samochód, chcę samochód, nie? Bo być może to jest jakaś potrzeba wywołana, znaczy jakaś potrzeba, która byłaby zrealizowana posiadaniem nowego samochodu, może być zaspokojona też zupełnie czym innym. I warto tutaj jakby nauczyć się w środku rozumieć co, jak, dlaczego i jak to zamienić. To jest jedna rzecz. Druga, jak czasami coś bardzo chcemy właśnie, czyli jak mamy takie marzenie, nie? Czyli na przykład chcę tego faceta albo chcę ten konkretny przedmiot, to jak się tak nakręcimy, że chcę konkretnie to od razu podświadomie włączamy inny program. Zawsze. Włączamy program, nigdy tego nie miałam, nie zasługuję. Odpalają się wszystkie programy z dzieciństwa. I wtedy jesteśmy tak trochę jak w... Przepraszam, kontynuuj. Czekaj, nie wiem co to było za logo tych jeansów, że są 2 konie. Stradivari? Nie są. Mustang? Mustang? Nie. Nie pamiętam, nieważne. Kojarzycie takie logo, na którym są 2 konie, które ciągną w jedną i w drugą stronę. To jakieś dżinsy, takie znane. No dobra, bez żadnych marek. Ja to z jeansów to wiesz, to nie znam marek, Big Star na przykład. No. Ja nie znam marek, dobra, nieważne. I to trochę jesteśmy właśnie tak, że trochę koń ciągnie w jedną stronę, widzimy, że jest pozytywnie, a potem koń ciągnie w drugą stronę, bo się odpala stary program. I oczywiście tutaj jest ważna praca z emocjami, jakby zrozumienie, jak wygląda proces manifestacji, ale też, że tak powiem, bycie
konsystentnym znaczy może nie zdeterminowanym, tylko działanie cały czas w tym samym jednym kierunku. My tutaj mamy w grupie świetne przykłady takiej praktycznej, konkretnej manifestacji. Jednym z tych przykładów jest na przykład to mieszkanie Marty. Popłakałam, nie wychodziło, ale co? Jadę dalej. Tak? Z podnoszeniem swojej wibracji, ze swoim nastawieniem, z narzędziami, które mam i jadę dalej. Co z tego, że coś się potknęło po drodze? Nie ma znaczenia, dalej się będziecie potykać, bo na tym polega życie i każdy się potyka, nie? Im wyżej jesteśmy na tej drabinie świadomości, tym te potknięcia to jest trochę jak pryszcz, nie? No dobra, wyszło, no to okej, to tam umyję twarz i idę dalej, nie? Po prostu. Nie trzeba nic kombinować. Samo naturalnie się pojawiło i też zniknie. Kolejna jeszcze taka rzecz, taka ważna dosyć, słuchajcie, bo to manifestowanie to jest jak trochę czarowanie. I ja używam tego słowa, bo je bardzo lubię. Czarowanie, bo jakby nie musimy wiedzieć, w jaki sposób to się dzieje. Nie musimy być naukowcami, którzy patrzą pod mikroskop albo robią jakieś doświadczenia fizyczne. Nie musimy tego robić, tak? Tylko wiemy, jaka jest zasada, myśl, emocje, spokój wewnętrzny i konsekwencja w działaniu i się realizuje. Tak? Znamy tę zasadę, więc to jest taki czar. Po prostu nie trzeba za dużo nic robić, tylko trzeba włączyć te odpowiednie tryby w swoim umyśle. Więc to czarowanie to nie jest tak, że jak ja dzisiaj zacznę manifestować, nie wiem, szczęśliwe, wspaniałe życie, to tam się nic nie wydarzy po drodze. Czarowanie nie polega na tym, że wszyscy w moim życiu pozostaną tacy, jacy są. I że w ogóle wszyscy w moim życiu będą, tak? Że jak ja ustalę, że zostaje ze mną partner, to ma zostać. Nie. Czarowanie polega na tym, że jak już macie jakieś pragnienie, jakieś macie marzenie i wejdziecie w ten odpowiedni stan emocjonalny, który pomaga to zrealizować, to przychodzi do Was najlepsze rozwiązanie, jakie tylko może być. To nie ma być konkretny facet, to nie ma być konkretny samochód, to nie ma być konkretna praca czy konkretna wycieczka, tylko to ma być najlepsze, które jest dla Was teraz i zaspokoi wszystkie Wasze potrzeby. Bo tak działa wszechświat. On zaspokaja potrzeby, więc on reaguje na to, co Wy włączacie w środku jako potrzebę. A czym, jak i kiedy, to już jest mniejsza sprawa. Co więcej, czarowanie to też nie jest jak w Harry Potterze, że mam różdżkę i pyk i jest wyczarowana, nie wiem, żaba. Nie. Nie. Czary to jest konsekwencja w działaniu. To jest to, co zrobiła Marta. Popłakała, jedzie dalej. Jedno narzędzie, drugie, trzecie, jedzie dalej. I co? No i jest efekt. Więc wszelkie manifestowania, oczywiście możecie się bawić w znajdowaniu konkretnych rzeczy, konkretnych osób, konkretnych sytuacji. Tylko po co? Bo to jest takie trochę z poziomu pożądania, nie? Wiecie, jest na skali pożądania. Z poziomu umysłu to jest z reguły wszystkie nasze pragnienia najczęściej. Raz, że to nie są nasze pragnienia, bo czasami właśnie najczęściej realizujemy pragnienia innych ludzi, czasami naszej rodziny, czasami społeczeństwa, bo tak wypada. Kto oglądał nowego Matrixa? Bo tam jest taka scena, w której Trinity rozmawia z Neo i właśnie Trinity się pyta, mówi, że mam dzieci, ale nawet nie wiem, czy ja też chciałam te dzieci, czy to po prostu stało się tak, że to społeczeństwo nam nie wymogło, bo większość tych rzeczy jest nam narzucona przez społeczeństwo, że my coś musimy tak albo inaczej się zachowywać, bo tak wypada, bo tak od zawsze było. No właśnie my tu wszyscy jesteśmy po to, żeby zacząć robić inaczej niż do tej pory wszystko było, bo jak widzicie, ten świat nie wygląda zbyt różowo w tym momencie, mimo że wszyscy starają się robić tak, jak trzeba, w sensie tak, jak inni im mówią, żeby robili. I tu efekt jest inny, więc od zamierzonego ludziom się nie żyje zbyt komfortowo. I po filmie Paweł pyta, a widziałaś to? A ja, nie. A słyszałaś to? Nie. A zrozumiałaś to? Nie. Gdzie ja byłam? W innej sali. No więc dużo się dzieje, mimo że mało się dzieje tak naprawdę, ale ten umysł jest jakoś tak zaangażowany w wiele wątków. I rzeczywiście tam jest bardzo dużo, bardzo wiele dialogów i z mojej perspektywy to są bardzo głębokie te wszystkie przesłania i tam naprawdę trzeba się skupić na tym filmie i nie myśleć o niczym innym i tak najlepiej obejrzeć go przynajmniej 2 razy, jak nie więcej, bo tam wiele fajnych się rzeczy dzieje, ale właśnie między innymi pokazuje to, że my często działamy pod wpływem tego,
co inni mówią, co inni chcą i co wypada, czyli tak naprawdę żyjemy życiem innych ludzi, a nie swoim. I to zawsze trzeba zadać sobie to najważniejsze pytanie. Czy chcę realizować pomysły i pragnienia innych ludzi, czy chcę zacząć w końcu żyć po swojemu? Bo każdy wybór jest dobry i możecie wybrać jak chcecie, ale ta pełnia życia, to życie takie, które nazywa się spełnionym życiem, szczęśliwym życiem i to jest tak naprawdę tylko to życie, kiedy ma się to życie na własnych warunkach, kiedy się robi tak, jak się chce, a nie tak, jak wypada. I często te właśnie nasze pragnienia, one wynikają raz, że z różnych potrzeb, o których tu Magda mówi, które mamy gdzieś tam podświadomie, ich potrzebujemy, mamy niezrealizowane i często one wynikają z naszego dzieciństwa, z jakichś tam niewypełnionych tych potrzeb miłości i tak dalej. No i tak, w wieku dorosłym mamy frustrację, tak zwany kryzys wieku średniego. To jest tylko dlatego, że pewne potrzeby nie zostały zaspokojone. To nie są potrzeby Ferrari czy nowej dziewczyny, czy nowego chłopaka, tylko to są potrzeby związane z miłością, akceptacją rodziny najczęściej. No. Wszystko to, co wam nie służy, czyli wprowadza was w stan jakikolwiek nieprzyjemny. To nie muszą być, nie musi być 1000 decybeli, tak, nieprzyjemności, to może być nawet 1 decybel nieprzyjemności. Wszystko, co sprawia, że macie więcej myśli, wątpliwości, analizujecie, martwicie się, po prostu do śmietnika. Inaczej się nie da wejść w swoją prawdziwą naturę. Bo będzie rządzić umysł. A umysł to jest właśnie ten taki twór, który lubi analizować. Słuchajcie, mamy ze sobą, średnio 20 lat edukacji, nie każdy, gdzie używaliśmy umysłu, logicznego myślenia, analizowania. Tak? Można się do tego przyzwyczaić, potem trudno z tego wyjść. Ja często na przykład słyszę, mnie to bardzo rozbawia od swoich znajomych, że na przykład ja nie wiem, dlatego ja pytam lekarza. Ja nie wiem, dlatego ja słucham wiadomości, bo to są mądrzejsi ludzie ode mnie, oni się znają. Ja wtedy po prostu tak wewnętrznie się mocno śmieję. W sensie, posłuchaj siebie zamiast pana w telewizji, bo to ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, a nie jakiś gość, który każe ci coś zakładać, ściągać albo coś robić konkretnego. Nie? Tutaj odnośnie tego, żeby być samemu dla siebie autorytetem, to my też powtarzamy na każdym kroku, żeby się nie sugerować nikim ani niczym, nawet tym, co my do was dzisiaj mówimy, też się nie sugerować, tylko żebyście zawsze szli za głosem tego, co wam podpowiada to wasza intuicja, wasze wyższe ja, wasze serce, jakkolwiek by to zwał, bo mówię, tutaj nikt nie ma monopolu na prawdę. Jedyną prawdą dla was, jedynym autorytetem dla was to jesteście wy sami i wy tylko wiecie, co jest dla was najlepsze i co jest dla was najlepsze. Tak. Tutaj jeszcze piszę właśnie totalnie inne patrzenie niż kiedyś, aczkolwiek czasem pierwsza reakcja zdarza się jeszcze jak stara, ale to mija. No bo tak będzie. To nie jest tak, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko zniknie, bo wręcz będzie i na odwrót. Będziemy mieli jeszcze więcej okazji do tego, żeby zostać sprawdzeni, czy faktycznie się zmieniliśmy. Mówimy, że ja to nazywam testami czy egzaminami, gdzie sami siebie testujemy i są nam podstawiane przed nos takie sytuacje, które mają nam pokazać, czy my faktycznie się już zmieniliśmy i jak na daną rzecz zareagowaliśmy, czy jednak mamy tą lekcję do powtórzenia i ten egzamin ponownie do zdania. Więc sam fakt, że czasami wejdziemy jeszcze przez chwilkę w tą sytuację, tak jakbyśmy nie chcieli, to też tylko pokazuje, że mamy już świadomość tego. I następnym etapem będzie tak, że już nie będziesz wchodziła, w ogóle tego zasilała, a następnym etapem, jak zdasz ten egzamin, to będzie, że kiedy zdasz ten egzamin, to on nie będzie musiał ci być więcej prezentowany. Czyli te sytuacje znikną w ogóle z tego twojego życia, z tego hologramu, ponieważ nie będziesz już go potrzebowała, bo już go zdasz. Egzamin zaliczony, nie ma konieczności, żeby był raz po raz ci powtarzany. Więc... Tak, i słuchajcie, jeszcze tak, nie żyjecie sami na pustyni, a żyjecie wśród innych ludzi. Ci inni ludzie też mają pewne swoje plany. I im wyższa twoja świadomość, tym większa akceptacja tego, że ten ktoś inny
wybrał sobie konkretne zdarzenie w swoim życiu. Nawet jeżeli wydaje nam się to nielogiczne, ale rozwój duchowy, czyli wejście w tę przestrzeń, gdzie życie układa się idealnie, tak jak powinno się układać, z takim poczuciem, że jest wszystko idealnie i przychodzi do nas ten tak zwany sukces, polega na tym, że my nic nie analizujemy z poziomu rozumu, bo nic tam nie ma sensu, tak jak nas nauczyli w szkole. Nas nauczyli w szkole, że 2 + 2 równa się 4, a wychodząc poza rozum mamy 2 + 2 równa się 1224. Tak to działa. Ile chcemy. Ile chcemy, nie? Ale jest zawsze tego więcej. Więc to, że na przykład ktoś w swoim życiu wybiera jakiś wypadek, jakieś nieszczęście, jakieś rozstanie, jakąś tragedię, to jest jego decyzja. I teraz, Może jeżeli nie tyle decyzja, co jest jego wyborem po prostu. I to nie z umysłu, bo nikt nie chce doświadczać wypadków, chorób i cierpienia, ale jest to jego decyzją, którą gdzieś tam podjął wcześniej, poza tym podjął na poziomie podświadomym też. Tak, i jeśli ty dzisiaj nie jesteś w stanie tego zaakceptować, że komuś się dzieje źle albo nieprzyjemnie i musi być inaczej, no to znaczy, że nie przechodzisz tego testu. I to jest już kolejny etap, bo pierwszy jest tak, że zauważamy tę sytuację, drugi, że nie wchodzimy sami, ale trzeci jest tak, że mamy też akceptację dla innych i pozwalamy im trwać w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. I nie staramy się zmienić świata na lepsze. Czyli doświadczeniach. Dokładnie, bo każdy ma takie doświadczenia, jakie są mu potrzebne do jego rozwoju, mimo że z naszej perspektywy to mogą wydawać się jakieś zupełnie nielogiczne sytuacje i sprawy, że jak on tak mógł się zachować, albo jak on tak mógł zrobić, przecież on sobie szkodzi. Ale dla niego jest to jego wybór. I zaspokojenie potrzeb. Dokładnie. I jedyne, co my tutaj możemy zrobić, żeby uszanować tą osobę, to jest zaakceptować to, i nie starać się tutaj za wszelką cenę zmieniać innych, ani pomagać innym, jeżeli oni tego sami nie chcą, jeżeli oni sami pierwsi nie wyciągną ręki, bo to sami wiecie na pewno ze swojego doświadczenia, ile razy komuś próbowaliście pomóc, tak trochę na siłę, bo wy już wiedzieliście więcej i wiedzieliście, jak to zrobić, i to wywoływało odwrotny skutek. Więc to jest, mówię, kolejny ten etap, gdzie widzicie, że wszystko jest takie, jakie ma być. I wszystko jest, każde doświadczenie jest ważne i potrzebne, więc jeżeli dana osoba wybiera takie doświadczenia, to znaczy, że one są jej potrzebne do jej rozwoju i należy to po prostu uszanować. Tutaj Żaneta napisała, nie będę czytać całego postu, ale chodzi o to, że nie wiem, co jest dla mnie najlepsze, bo nie umiem przewidzieć konsekwencji swojej decyzji. Nie masz przewidzieć konsekwencji. Właśnie nie o to chodzi. Przewidywanie konsekwencji to jest patrzenie z poziomu rozumu. Co mi się lepiej kalkuluje? Nie? Czy zrobić A, czy zrobić B? Jak zrobię A, to zarobię więcej. Jak zrobię B, to zarobię mniej. To jest rozum. To, co tutaj chcemy przekazać, to, żeby zaufać wszystkiemu, co się wydarza. Po prostu. Wiecie, jak to jest. Czasami jedziemy na jakieś spotkanie i jest korek, spóźniamy się, albo jest wypadek i nie dojeżdżamy. Więc to wszechświat nam układa te rzeczy, tylko zaufać. Dokładnie, my się wkurzamy, że jest korek, że kurczę, że nie spóźnimy się, a to zawsze trzeba, ja na przykład doceniam, mówię, kurczę, dobrze, bo to w takim razie ja nie mam być w tym miejscu o tej godzinie, bo wtedy może by się wydarzyło coś niekoniecznie takiego, za co byłbym wdzięczny, na przykład w pierwszym wrażeniu. Więc jednak ta perspektywa, że jest jak jest, że zawsze wszystko jest okej. I tak jak tu Żanetka jeszcze piszesz, nie umiem przewidzieć konsekwencji. A dlaczego jakiejkolwiek konsekwencji się spodziewasz? Nie spodziewaj się konsekwencji. Myśl tak naprawdę, że cokolwiek nie wybierzesz, to i tak będzie na twoją korzyść. Na 100%. To ci gwarantuję, że cokolwiek nie wybierzesz, to będzie działało zawsze na twoją korzyść, jeżeli też z taką intencją do tego podejdziesz. Ty zresztą wiesz. Kochani, jeżeli macie jakąś taką rozterkę, że nie wiem, co wybrać, A czy B, tak? I daję sobie jeszcze czas, nie wiem, prześpię się, rano coś mi przyjdzie do głowy. Jak coś przychodzi do głowy, to nie jesteśmy w tym miejscu znowu. Ja polecam być takim szybowcem. Żaneta, ty akurat znasz tę bajkę, bo to na warsztatach o tym rozmawialiśmy, o tym jak Kora przechodziła przez drzwi wietrzne.
labiryncie. To właśnie o to chodzi. Być takim szybowcem. Tam, gdzie jest wiatr, tam na tym usiąść i polecieć. Dosłownie. Czyli płynąć z nurtem rzeki, nie pod prąd, nie w poprzek, tylko z nurtem rzeki płynąć i tylko korygować delikatnie kurs. Albo to jak szybowiec jak leci, co już Magda powiedziała, jak szybowiec leci, to on nie walczy z niczym, on po prostu leci, on tylko szuka odpowiedniego wiatru i z tym wiatrem sobie leci. Można tak latać godzinami, zupełnie bezwysiłkowo. Bez silnika, nie? Dokładnie. Bez prądu, bez paliwa, bo to drożeje, to lepiej bez. Dokładnie. I to właśnie to szybowiec dobrze obrazuje też to nasze życie, jakie może być. Że my po prostu sobie lecimy, płyniemy. Albo jak surfer na tej fali jest, tak? To ta fala go niesie. On jedyne co to musi równowagę złapać, czyli ten balans w naszym życiu. Jak mamy w sobie równowagę i balans, to wtedy nas to życie niesie i nas zawsze doniesie w najwłaściwsze dla nas miejsce. Tak, i słuchajcie, i teraz taki pomysł mam. Też się zaskoczyłam. Bo można powiedzieć, no tak, ale ja już podjęłam jakąś decyzję i teraz czy ją zmienić, czy zostawić, bo już podjęłam. Jeżeli decyzja została podjęta, to tak miało być. I jeżeli przychodzi do nas coś, co mówi nie rób tego, to nie robimy. Jak przychodzi do nas coś rób to robimy, a jak nic nie przychodzi, to jesteśmy szybowcem. I jakkolwiek się sprawy rozwiążą, tak miały właśnie być. Dokładnie tak. To bywają niekiedy trudne decyzje, bo my tu sobie możemy dużo rzeczy gadać, ale to są takie czasami decyzje, które my uważamy, że mogą zaważyć na naszym życiu, aczkolwiek do momentu, kiedy ich nie podejmiemy i też czasami nie odważymy się na coś nowego, to się nie przekonamy, bo z jednej strony możesz zostać i zastanawiać się, jakby to było, jakbyś się rozwiodła, albo się rozwieść i zobaczyć, jak to będzie teraz. Potem zawsze przecież można się po raz kolejny wyjść za mąż, nie? My wtedy będzie okazja, my przyjedziemy na wesele, będzie fajnie. No, słuchajcie, to jeszcze dokończę tylko. Zdjąć ten ciężar tej odpowiedzialności siebie, z tego, że kurczę, jak zrobię tak, to będę miała skończone życie, jak tak, to będę miała skończone życie. To tak nie jest. Nadać temu więcej lekkości, zabawić się z tym, pośmiać się. Jak my często z Magdą nie wiemy, co robić, to po prostu jest... Rzucamy monetą. To jest już ostatnio, to weszło nam w nawyk, tak? To nie chodzi tylko o wybór restauracji, to chodzi o wszystko. O wszystko, kochani, naprawdę. Mówię, co za różnica, jak to po prostu to wydaje się dobre, moneta, cyk. Czy mamy gdzieś jechać, czy nie jechać, czy mamy kupić taki samochód, czy takie mieszkanie, czy takie. Czy kupić, czy nie kupić. Monetka zawsze prawdę ci powie. Tylko wiadomo, jak już wylosuje się, trzeba za tym iść. Słuchajcie, to, co tutaj jest ważne, to ufać sobie, bez względu na wszystko. Ufać sobie. Jak przychodzi, to idę za tym. Jak przychodzi właśnie taki głos z wewnątrz, takie przeczucie z wewnątrz, to iść za tym. Jak nie przychodzi, to czekać. Znaczy szybować. Po prostu. Dokładnie. I mówię, im ta nasza perspektywa jest taka, można powiedzieć, wyższa, w sensie ten poziom świadomości nasz się zwiększa, czyli ten nasz punkt patrzenia, że nie jesteśmy już w dolinie, tylko powoli wchodzimy na górę i z tej góry coraz więcej widzimy. To jest ta zmiana perspektywy. I im jesteśmy bliżej szczytu, tym coraz więcej widzimy. I to, co do tej pory wydawało nam się, że jest bardzo wysoko. Właśnie, szybowcem. Tylko szybowcem jesteśmy w stanie wznieść się na górę, na samą górę. Tylko. I im jesteśmy wyżej, tym po prostu widzimy więcej. To, co do nas było kiedyś bardzo wysoko, to okazuje się, że jak na tym poziomie jesteśmy, to już wcale tak wysoko nie jest, za to ta perspektywa się zmienia bardzo. No, życie jest nowelą. I my często mówimy, że tak naprawdę tutaj ta rzeczywistość to wcale nie jest tak, jak nam się wydaje być. I to życie to też nie jest tak, jak nam się wydaje być, bo my jesteśmy czymś większym niż to nasze życie i to nasze ciało. I z tej perspektywy patrząc z perspektywy duszy, to tutaj nie ma czegoś takiego jak życie, bo to można z perspektywy duszy to jest sen bardziej niż życie prawdziwe. Więc tylko my temu nadajemy wagę i my tylko uznajemy, że coś jest ważne albo nieważne, aczkolwiek
To nie jest tak, że ty nie musisz tego robić, bo rób tak, Agnieszka, jak czujesz. Jeżeli ty czujesz, że komuś powinnaś pomóc, to taką sobie tu rolę wybrałaś i pomagaj. I takie osoby spotykasz, które też muszą gdzieś tam otrzymać tę pomoc. Dokładnie, od bo ciebie. to jest zawsze, wiesz, to jest transakcja wymienna. Tak. Ty chcesz pomagać, to zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy. Jak w pewnym momencie poczujesz, że może ty już nie masz tej potrzeby pomagania, tylko będziesz pomagała w inny sposób, to też inne osoby będą przychodziły z inną potrzebą pomocy, ale to już nie będzie taka, można powiedzieć, inwazyjna, tylko to będzie bardziej na zasadzie wymiany. No wszystko zależy od naszego zrozumienia i tego punktu, z którego patrzymy. Dokładnie. Z tego punktu, bo jak jesteśmy w sinusoidzie na górze na przykład, a ktoś jest na dole, no to bardzo chcemy, albo wydaje nam się, że jesteśmy nawet, powiedzmy, dajmy na to, że jesteśmy blisko tej linii poziomej, a ktoś jest na dole, to my chcemy go wyciągnąć, bo my mówimy, że ja ci pomogę, bo tu jest fajniej u mnie, ale czasami on, dopóki się od dna nie odbije, to on nigdy tutaj nie dojdzie, bo to jest jego doświadczenie, to jest jego wybór, że tam jest, ale to jest temat na dłuższą rozmowę.